Cześć, tu Elena i Waldek. Dzisiaj postanowiliśmy odpowiedzieć na Wasze komentarze, które pojawiły się ostatnio na naszym kanale pod różnymi filmami, ale od razu powiemy, że one będą raczej dotyczyły tematu emigracji. I powiemy, że będzie ostro. Raczej. Tak, no pytania są bardzo konkretne, nie wszystkie przyjemne, nie wszystkie miłe, ale... Odpowiedzi będą bardzo szczere. Tak, to na pewno. Znacie nas już troszkę. Ja bym chciał zacząć od takiego pytania. Eleno, właściwie jesteś już 10 lat w Polsce, masz męża Polaka. Czy czujesz się bardziej Polką czy Ukrainką? Podaj w procentach. I to jest bardzo fajna końcówka tego pytania. Kiedy oglądasz mecz drużyn Ukrainy i Polski, to mówisz do Waldka, nasi grają z kim? Kurczę. I kto to ci nasi? Kto to ci nasi? Bardzo długo myślałam nad tym pytaniem. Nie jestem w stanie powiedzieć, w jakim stopniu jestem Polką, bo nie jestem. W sensie dla mnie to... Formalnie nie. Formalnie nie i nie mogę powiedzieć, w jakimś stopniu jestem Polką. Ale nie? możesz się czuć jak Polka. To jest bardzo trudne, bardzo trudne. To znaczy są bliskie mi cechy charakteru, które można powiedzieć są polskie, można powiedzieć są też ogólnoeuropejskie, ale ja bardzo nie lubię takiego myślenia stereotypowego, kiedy ludzie próbują jakby uogólnić. No każdy człowiek jest inny, każdy jest niepowtarzalny i ja wiem, że mój kod kulturowy zawsze będzie inny, absolutnie zawsze. Ja mogę się dostosować, ja mogę nauczyć się w czymś mogę być podobna do Polaków, ale no ja nie zmienię tych swoich 36 lat i tego doświadczenia, i tego, co mam w głowie, więc ja nie mogę powiedzieć, że ja kiedyś tak z całego serca powiem, że jestem Polką. No bo urodziłam się w Ukrainie. W Związku Radzieckim. W Związku Radzieckim. Jeszcze skomplikowane. No. No dobrze, no ale będę tutaj teraz bardzo dociekliwym pytającym. Z tą piłką. Tak, grają reprezentacje Polski i Ukrainy. Która to jest nasza dla Ciebie? Muszę kiedyś sprawdzić, jak będzie gol. Czy będziesz się cieszyła z gola Polaków czy Ukraińców? Ukraińców. Odpowiedź... Tak? Myślałem, że odpowiedź na to pytanie padnie po następnym meczu, ale już Elenka powiedziała. To wcale nie będzie oznaczać, że ja nie kibicuję polskiej drużynie, czy nie lubię Polskę, tylko zawsze będę miała taki sentyment do Ukrainy. Jasne. Rozumiesz? Jasne, Mimo, jasne. że nie zgadzam się z polityką rządu ukraińskiego, czy tam nie podoba mi się ta korupcja, ale to będzie taki sentyment zawsze, tam się urodziłam. Jasne. Pytanie kolejne, czy pytania kolejne, bo bardzo dużo pytań jest odnośnie języka. Jeszcze raz, myśmy o tym wielokrotnie już mówili, no ale są te pytania, że na przykład jest Pani Ukrainką, a przecież mówi Pani po rosyjsku, no i tutaj jest akurat niegrzeczne zakończenie tego pytania, żebyś pojechała do Moskwy, bo tam mówią po rosyjsku, zamiast tutaj udawać Ukrainkę. No powiem od razu, że opowiedziałam się po konkretnej stronie, kiedy w 2014 roku mogłam wyjechać na przykład do Rosji, bo część rodziny tam wyjechała, bo mogłam wyjechać na przykład do Kazachstanu, bo część rodziny tam 100 lat temu tam wyjechała. Miałam i były takie propozycje dla całej rodziny, żeby jakby tam wylądować, ale widziałam i to była moja deklaracja, że żadna Rosja, żadna tam Białoruś, żaden Kazachstan, nic z tego, tylko i wyłącznie Europa, a dalej jak Bóg da. No i jestem w Polsce, jestem mega szczęśliwa, ale ogólnie to ja te pytania, to już robiliśmy kiedyś film, nie?
Tak, dlaczego mówisz po rosyjsku? I właśnie Katia, która mieszka obecnie w Paryżu, powiedziała, że bardzo fajnie, że język rosyjski nie należy do Rosji, to nie jest własność Rosji. I to mi jest bardzo bliski punkt widzenia. Ja nie lubię, jak ludzie zaczynają się dzielić, wybierają coś, doczepiają się do czegoś, a to język, a to kolor skóry, a to kolor oczu. Kurczę, podzielmy się w ogóle, że tu będą niebieskookie, tu będą brązowookie, czy jak zwał, tak zwał. Tak. I będziemy się złościć na siebie nawzajem, będziemy wojować i jakby dla mnie to jest tak. Ukraińcy, osoby, które lubią Ukrainę, które urodziły się w Ukrainie, to nieważne, w którym języku mówią. Każdy ma prawo mówić w tym języku, w którym chce i zamiast oceniać człowieka według jego działań, cech charakteru, czepiają się do tego, w jakim języku mówi. Ja na przykład teraz dużo pracuję z Ukraińcami i język ukraiński u mnie jest nieaktywny, ale ja próbuję rozmawiać z nimi w języku ukraińskim. Oczywiście łapię się na tym, że przechodzę na drugim słowie na polski, już w trzecim stopniu tam na rosyjski, ale nie ma między nami takiej niechęci. Piszę idealnie po ukraińsku, nie ma problemu dla mnie, w którym języku, czy w rosyjskim, czy w ukraińskim, czy po polsku napisać, ale łapię się na tym, że rozmawiając z nimi, czasami myślę po ukraińsku. To znaczy, jakby, ale ja nie jestem gorszą Ukrainką niż ci, co rozmawiają po ukraińsku. Nie, jesteś po prostu Ukrainką ze wschodu Ukrainy. Języczną. Tak? Urodziłaś się w Związku Radzieckim, gdzie przez pierwszych kilkanaście lat życia językiem obowiązującym był rosyjski i tak dalej. Więc słuchajcie, naprawdę bardzo was proszę, już nie czepiajmy się tego języka, no bo to jest naprawdę nonsens. To naprawdę nieważne, w jakim języku się mówi. No tutaj historia się tak potoczyła, jak się potoczyła. Czy wyobrażacie sobie teraz, że hipotetycznie jest jakiś konflikt między Anglią i Stanami Zjednoczonymi i co? Myślicie, że w Stanach Zjednoczonych zostanie zabroniony angielski? No nie, no nie, po prostu dajmy już spokój temu. Przepraszam bardzo, bo jest nam miło, że piszecie do nas, ale bardzo Ci dziękuję za te emocje. Chciałam tylko dodać jedną rzecz. Tak było 2000... Jedź do Moskwy, no sorry, no. Ale wiesz, najbardziej przykro, kiedy piszą to Ukraińcy, zamiast tego, żeby na przykład powiedzieć, jesteśmy braćmi mimo wszystko, nic nas nie podzieli. Właśnie dla mnie to jest tak, że to rosyjska propaganda tworzy ten konflikt językowy, żeby rozdzielić Ukraińców. Jasne, jasne. A my musimy się zjednoczyć. Dokładnie. Bardzo nam miło, że dużo pytań poświęconych jest rodzicom Eleny. Więc oddam Ci głos. Nigdy tego nie ukrywaliśmy, że tata naprawdę jest bardzo chory. On jest po 2 udarach. Ma Parkinsona, ma raka i cały czas pod opieką medyczną. Od kwietnia 2 razy nam wylądował na karetką, był przywieziony do szpitala i spędzał tam dużo czasu. Prawdopodobnie jest takie zagrożenie, że będzie potrzebował dializy. I bardzo byśmy chcieli jakby nagrywać z nimi filmy, ale nie zawsze oni chcą tym się dzielić. Nie zawsze mamy czas i tak, żeby na przykład jak przychodzimy do nich, to staramy się spędzić ten czas wspólnie przy stole, bez kamer. Ja tak trochę się wstydzę powiedzieć, że chcemy nagrać film. Bardzo nam miło, że pytacie, że interesujecie się, że nie jesteście obojętni, ale
To naprawdę taki temat no, bardzo delikatny. A druga sprawa, że mama oczywiście jest bardzo sympatyczna, jest taka, ma gadane i zawsze fajnie ją się słucha, ale tam też jest swoja historia, dlatego że mama teraz robi zęby. I jak kobieta też no, nie zawsze chce się pokazywać po prostu. Tak, a jest na etapie przejściowym, kiedy starych już nie ma, a nowych jeszcze. Więc poczekajmy. Na pewno pojedziemy do nich z kamerą, jak już jakby sytuacja zostanie opanowana. Jeszcze są komentarze odnośnie tego, że to też negatywne raczej, odnośnie rodziców. Ich finansowania. Ogólnie rzecz biorąc, że są darmozjady, nie? W sensie jak dla państwa polskiego. To bardzo brzydkie, ale... To bardzo brzydkie i to jest mega niesprawiedliwe, dlatego że mieszkania wynajmujemy my, ubezpieczenie prywatne płacimy my i tak dalej, i tak dalej. Oni swoje malusieńkie te emerytury wydają tu w Polsce, więc chociażby ich taki mały wkład w gospodarkę. Mama próbuje tutaj... Mama jest dzielna. Majsterkując, wykonując roboty ręczne, gdzieś jakieś jeszcze dodatkowe pieniądze pozyskać, żeby nas odciążyć, bo jakby czuje się trochę tutaj nieswojo, że no nie stać ją na wynajem mieszkania, no ale z drugiej strony straciła cały majątek, miała tam mieszkanie, które straciła, więc no... Życie ich naprawdę nie jest łatwe, bo trudno z językiem, z integracją i ze względu na stan zdrowia, naprawdę trudno. Nawet karetkę wyzwać, jak ostatnio byliśmy gdzieś i mama musiała dogadać się przez telefon, to naprawdę tak. No nie życzymy Wam, żeby w wieku emerytalnym zaczynać życie w nowym kraju bez znajomości języka. Nie z własnej woli, absolutnie niechcące. Tak jak piszą, że spadaj na Ukrainę, wynocha, zabierzcie się stąd. No właśnie ja chciałam zapytać, tak, a dokąd? No nie ma tej Awdijewki, ona już jest pod okupacją, są tam Rosjanie i ja naprawdę z całego serca nie życzę Wam przeżyć coś tak strasznego. Tata powiedział, że on jest z Awdijewki i on chce być tam pochowany. A teraz to nawet tego nie może mieć. Nawet jego tak jakby taka wola ostatnia nie może być spełniona i on nie może odwiedzić groby swoich przodków, bo no, cała rodzina tam jest pochowana. W przypadku taty jeszcze tylko chciałem dodać, że tato jest niesłyszący, więc mamy taką świadomość, że nigdy nie nauczy się języka polskiego, no bo go nie słyszy. On nie wie, co to jest za język. Lećmy dalej, bo kolejny temat, bardzo często poruszany przez Was, to są takie psztyczki, zarzuty, że nasz ślub, skoro to jest ślub z Polaka z Ukrainką, to ten ślub jest ze strony Elenki oszustwem, bo wyszła za mnie dla pieniędzy, dla obywatelstwa. I to jest, ja jestem tym poszkodowanym, o czym jeszcze nie wiem, ale się niedługo dowiem, ale niedługo się jeszcze dowiem, jaką jestem ofiarą i tak dalej. No, to bardzo taki prywatny nasz temat. Te osoby, które pytają nas, jak to w ogóle jest, to w porządku. To my to kupujemy, czytamy i właśnie stąd też pomysł na to, żeby taki film nagrać i Wam o tym opowiedzieć. Najgorsze komentarze to są te, które z góry zakładają, że to jest ślub dla pieniędzy, dla obywatelstwa. Nie wiem, skąd się bierze taki sposób myślenia. Ja powiem ze swojej strony tyle, że w momencie, kiedy postanowiliśmy być razem, Elenka była wyżej sytuowana niż ja, wynajmowała większe mieszkanie, ja mieszkałem w kawalerce, Elenka w 3-pokojowym mieszkaniu i dla mnie jej przeprowadzenie się do mnie było bardzo dużym wsparciem logistycznym, finansowym. I cóż mogę dodać? Jak czytam, że ten ślub jest dla pieniędzy, to myślę sobie, że raczej dla Eleny pieniędzy niż dla moich. Więc bardzo Was proszę, przyjmijcie to.
to nie jest tak, że Ukrainka jak wychodzi za Polaka, to ma jakiś ukryty cel. Być może z takimi sytuacjami się spotkaliście, ale ta sytuacja nie dotyczy nas. Jest jeszcze druga część tego pytania i odpowiedzi. Nie dla obywatelstwa jest ten ślub, ponieważ ślub nie daje obywatelstwa, więc to nie jest tak, jak niektórzy z Was myślą. Ja też chcę się wypowiedzieć na ten temat. Udzielam Ci głosu jako prowadzący. Dziękuję. Zacznę od obywatelstwa, że nadal mam kartę pobytu z powodu pracy. Właśnie teraz dostałam wiadomość, że zdałam egzamin państwowy z języka polskiego i będę mogła starać się o kartę rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej też z powodu pracy, uwaga, więc będę zbierała wszystkie swoje umowy, potwierdzać dochód i tak dalej. Jeśli chodzi o pieniądze, to zawsze się zastanawiałam, jak możliwe żyć z kimś, kogo nie kochasz, i idź z nim do łóżka codziennie wieczorem, spać w jednym łóżku, fizycznie blisko i robić to dla kasy, bo co? Bo jestem na tyle niemądra, nie radzę sobie aż tak w życiu, że sama nie potrafię o siebie zadbać. I tak myślę, naprawdę ktoś tak potrafi? Naprawdę? Kobieta, która nie kocha mężczyzny, naprawdę potrafi z nim, przepraszam, iść do łóżka, rodzić mu dzieci. Nie, to w ogóle jest nonsens rozumiesz? właśnie. Tak. Dobrze, że wspomniałaś o tym wątku miłosnym, tak? No bo zresztą, słuchajcie, no mamy już około 50 filmów na YouTubie. No wystarczy na nie popatrzeć. Czy tak wygląda para dla pieniędzy? No chyba nie. Nie, no to brzydkie, nie? No. Słuchajcie, temat Wołyń. To bardzo trudny temat. Pytań jest mnóstwo. Pytacie, czy Państwo przedyskutowali między sobą temat Wołynia? No dyskutujemy często, dyskutujemy. ale w sensie, czy to dyskusja, w sensie rozmawiamy o tym, tak? Bo my nie mamy podzielonych zdań na ten temat, my omawiamy temat, ale... Podczas ostatniej rozmowy przytoczyłem tylko taki może przykład, jak po II wojnie światowej, kiedy Polska doznała niewyobrażalnych krzywd ze strony faszystowskich Niemiec, jak Polacy zbudowali nowe relacje z narodem niemieckim, jak do tego doszło, jaki był wkład Kościoła, że to nie było tak jednego dnia, że nagle szampan i wszystko fajnie, tylko to był proces wieloletni dochodzenia do tego. I ja myślę, że między Polakami a Ukraińcami jeszcze to nie dojrzało, tak, że jeszcze jest wszystko przed nami, tak to oceniam. Wydaje mi się, że nie jesteśmy na początku tej drogi, ponieważ Polska wykonała ogromny gest w kierunku Ukrainy, przyjmując ich tutaj. I cóż, no, myślę, że wielu Polaków jest nieco rozczarowanych tym, że nie ma od strony Ukrainy żadnego ruchu, żadnego odzewu na to. I to nam się nie podoba. Mówię nam, bo mnie też. Tylko pytanie, co nasza para ma z tym wspólnego? Co ma Elena wspólnego z tym? No bo to było jednak tak dawno. No tutaj niektóre wpisy, tak jakby kontekst tych wpisów jest taki, że jakby to miałoby nas dzielić, że ta historia, ona trwa jeszcze tutaj, tej nienawiści. No my tak nie myślimy. Ja czytając te komentarze staram się odpisać na nich absolutnie spokojnie, bo czasami też kwestia tego, jak zadaje się pytanie, bo można zadawać pytanie typu twoje przodkowie, moich przodków tam nie było i blisko nie było tam żadnych
z moich przodków blisko, nawet nie zbliża się do zachodniej Ukrainy. Tak, i to jeszcze takie bardzo to było, twoi przodkowie, polskie dzieci nabijali na sztachety lub mordowali w inny barbarzyński sposób. No ja jak czytam, to ja wyobrażam sobie swoją babcię, która całe życie mieszkała na Donbasie. No i powiem tak, przede wszystkim ja dowiedziałam się o rzezi wołyńskiej i dużo osób w moim wieku, jeszcze homo sovieticus tak zwany, dowiedziały się o rzezi wołyńskiej po tym, jak przyjechaliśmy do Polski. Uwaga! Ja nie widziałam w żadnym z podręczników takiej informacji. Ta prawda była przed nami ukryta, jak uczyłam się historii w szkole i potem. I jak Borys chodził do szkoły, więc ja, co ja mogę powiedzieć, że co, ja przyjechałam, dowiedziałam się, zrobiło się mi ogromnie przykro i w ogóle to w głowie się nie mieści. Ja nie rozumiem, jak do tego mogło dojść. No po prostu troszkę sprowokowaliście swoimi komentarzami powstanie tego tematu w naszym filmie. I jeśli mogę przejść do tematu twojego pobytu w Polsce, bo jest całkiem sporo takich bardzo pozytywnych, wręcz z gratulacjami wpisów. A to ja lubię czytać. No właśnie. Bardzo ciekawy film. Też jestem emigrantem. Nie spodziewałem się, że tak twoje losy potoczyły się i też dały trochę do myślenia. No, są tutaj wpisy, że jestem 11 lat w Polsce, mam już 60, pochodzę z ukraińsko-polskiej rodziny. Bardzo ciekawie słuchało się Państwa. I tak jest, Pani Jelena, nieraz podnosiłem się na nogi. No bo też trzeba to powiedzieć, że Elenka jak przyjechała tutaj do Polski, praktycznie bez gotówki i zaczęła tutaj od zera, była w Ukrainie nauczycielką, tak? I przeszłaś jakby wszystkie stopnie, można powiedzieć, takiej kariery zawodowej. No przepraszam, nie tylko nauczycielką. Miałam sklep internetowy, więc byłam businesswoman. No tak. I jeszcze prowadziłam studio fotograficzne, byłam fotografem. Jasne. No ale jak przyjechałaś tutaj, no tak, studio fotograficzne, fotografia przydały się. No tak? gdyby nie to, no to nie pracowałabym teraz w telewizji. W telewizji, tak, tak. No i pewnie ale po 4 nie latach założyłabyś kanału na YouTubie. No nie. Kanał założyłam od razu, prawie, ale pracę już w branży znalazłam po 4 latach. No tak, ale to nie było siedzenie z założonymi rękami, tylko tak. No i studia, tak szkoła filmowa, więc też no, do czego zmierzam, że Elenka jest taką już w tym momencie polską bizneswoman. Dokonała naprawdę wielu fajnych rzeczy, będąc producentem w jednej z większych telewizji w Polsce. Realizowała serial telewizyjny, tak, koncerty noworoczne i mnóstwo audycji cyklicznych. Tak. Debatę wyborczą. Także wracając jeszcze może, zatoczyliśmy takie koło do wątku finansowego naszego związku, to wierzcie mi, nie utrzymuję mojej żony. Utrzymujemy się razem dzięki wspólnym dochodom i myślę, że na tym możemy zakończyć. Słuchajcie, zachęcamy do pisania jeszcze kolejnych komentarzy. Mam nadzieję, że ta rozmowa zainteresowała Was i właśnie zareagujecie tak, że jeszcze będą kolejne komentarze. A jako emigrantka ja naprawdę bardzo lubię komentarzy od Polaków z różnych części świata, którzy piszą, że też jestem emigrantem, ja tak jestem ciekawa Waszych historii, jak tam Wam życie się ułożyło. Ja w ogóle bardzo lubię historii emigrantów, bardzo. No cóż, żegnamy się teraz z Wami. I będziemy czekać na Wasze komentarze, kciuki do góry i subskrypcje i do następnego filmu. Cześć.